No siemanko, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Michu Michalski z tej strony, a w dzisiejszym wideo zajmiemy się farmingiem stokenizowanych akcji na blockchain. I to nie byle jakich akcji, ponieważ Xstocks jest to firma, która została stworzona po partnerstwie Krakena i Nasdaq, więc mamy tutaj konkretne grube ryby. Do tego ich technologii używają już Kraken oczywiście, Bybit, Robinhood, eToro i kilka innych mniejszych. Do tego akcje są dostępne na głównym łańcuchu Ethereum, Solana, Ton Open Blockchain i od niedawna BNB, więc mam nadzieję, że nasze środki będą bezpieczne. I tym właśnie się dzisiaj zajmiemy, także tradycyjnie nie przeciągając, zapraszam na intro! Dobra, tutaj mamy Xa właśnie projektu Xstocks. No możemy zobaczyć, że ostatnio zaimplementowali tutaj BNB również. Mają oni tutaj dość sporo różnych akcji, ostatnio STRC. Mają partnerstwo również na Pendle, więc pewnie tam również możemy wrzucać nasze tokeny pod pożyczki. Jest tutaj również Morpho i Euluer. Technologię dostarcza im tutaj Chainlink, oczywiście przez Krakena. No i w sumie to możemy ruszyć dalej. Tutaj mam jeden taki projekt poboczny, ponieważ możemy właściwie sfarmić 2 albo i 3 airdropy, zależnie od tego, jaka jest Wasza ekspozycja na ryzyko. No i jedną właśnie taką jest Piggy Bank. Xstocks ich tutaj followuje akurat, no ale mają oni tylko niecałe 4000 follow. Oczywiście audyty bezpieczeństwa mają oni tutaj porobione, jednak te audyty to ostatnio jest o dupę rozbić. Nie wyświetlają się konkretnie na Defilama, jaki mają TVL, no ale z tego co oni raportują, to mają tutaj powyżej 5 milionów, więc nie jest to wcale tak duży projekt. Tu mam projekty, które działają na Solanie, placowaliby się oni mniej więcej na tam 66 miejscu, mniej więcej. I kolejnym projektem, którego będziemy używać jest Jupiter. Tutaj jeśli chodzi akurat o bezpieczeństwo, jest to topowy DeFi na Solana, prawie 2 miliardy dolarów zablokowane, więc pokażę Wam tutaj dwie opcje. Albo farmimy 2 airdropy, albo farmimy 3 airdropy z lekko wyższym ryzykiem po prostu. Kampania na Xstocks, z tego co możemy wyczytać na Dropstab, zaczęła się już 17 marca, więc no prawie 2 miesiące temu. Informowałem zresztą o niej na moich materiałach wcześniej. Możemy tutaj zdobywać punkty, jest system referalny, gdzie możecie dostać 20% punktów ekstra. Możecie dostać takiego boosta, wpisując po prostu mój kod referalny. No i do tego są tutaj dodatkowe punkty za codzienne logowanie, dostarczanie płynności, kupowanie tych stoków, pożyczanie je i tak dalej. Mi udało już się uzbierać lekko ponad 3000 punktów. Jak widać, nie mam tutaj żadnych referali. Tutaj codziennie możecie wylosować jakiegoś boosta, jednak jeśli będziecie trzymać te środki dość długo, to po prostu ten boost będzie Wam się zwiększał. Jeśli chcecie skorzystać z mojego kodu referalnego, znajdziecie go oczywiście w opisie. Ja swojego refa akurat wziąłem od zieloną. Trzeba sobie po prostu pomagać. Dobrze, więc teraz czemu właściwie S&P 500? S&P 500 to jest ETF, który zrzesza 500 największych spółek w USA. ETF nie ma jakichś dużych spadków, tak jak widać cały czas rośnie. Bardzo możliwe, że na rynku USA przychodzi jakaś większa korekta, jednak ja akurat na to jestem przygotowany ze względu na to, że mam już portfolio w S&P 500 na innej platformie, a tutaj po prostu buduję sobie dodatkowo i co miesiąc wrzucam kolejne $100. Więc ostatnie zakupy, które robiłem 2 miesiące temu i miesiąc temu, wrzuciłem tutaj w Piggy Bank. Jeśli chodzi o sam wzrost akcji, mamy tutaj wzrost na poziomie no mniej więcej $7, czyli jakieś 4%. Dodatkowo tutaj udało mi się zarobić na tym prawie dolara, ale wrzucając to na Piggy Bank dostajemy jeszcze Ink Points, czy Oink Points. W tym momencie sezon 0 już się skończył, mamy sezon pierwszy. No ja w tym sezonie 0 akurat otrzymałem 1600 tych Oinksów, no i nie dostałem zbyt wiele, bo to było kilka tygodni, a wrzuciłem tylko tutaj $100. Dobrze, więc jak dla mnie najwygodniej będzie korzystać po prostu z Solany. O, zapomniałem Wam powiedzieć o Mantle. Mantle również tutaj jest dostępna, jeśli chodzi o sieci, na których są dostępne
dostępne te stokenizowane akcje. Oj, również widzę, że mamy tutaj Inka, ale ja będę skupiał się na Solanie ze względu na to, że tam możemy trochę więcej ugrać. Jeśli znasz jakieś inne strategie, to podziel się oczywiście z nimi w komentarzu. Więc wbijamy na Jupiter i tutaj jeśli wejdziecie w Rewards, to możecie zobaczyć, że jest dodatkowa kampania, na którą jest przeznaczone $20,000. Jak sobie w nią wejdziemy, to możemy tutaj zobaczyć szczegóły. Ja akurat nie deponowałem tutaj jeszcze nic, ponieważ większość tokenów, które zakupiłem, włożyłem po prostu w Piggy Bank. A teraz po prostu wydaje mi się, że ekspozycji po prostu tam na Piggy Bank już mi starczy, po tym wszystkim, co tam się dzieje w DeFi. Wrzucę sobie coś na ten Juplend, więc na początek wchodzimy na swapy. Tutaj oczywiście za jaką walutę będziecie kupywać, musicie sobie to konkretnie ustawić. Ja będę używał akurat USDC i tutaj na dole znajdujemy akcję. A mi konkretnie chodzi o SpyX. Gdy będziecie szukać w ogóle tutaj tego konkretnego tokena, to dobrze jest wrócić na stronę Xtox i tutaj jak sobie wejdziecie na przykład w SpyX na Solanę, to wyświetli Wam Explorer na Solanie i możecie sobie skopiować ten adres tokena. A jeśli wejdziecie na przykład tutaj w tą strzałkę, to Was przerzuci na taką stronę. Tutaj jak damy Explore, to możecie zobaczyć, gdzie te konkretne akcje są tradowane, więc mamy Kraken, Bybit, Gate.io, OKX, BitGet, L-Bank i jest tutaj naprawdę sporo opcji, ale pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna. Ten materiał nie jest sponsorowany, tak jak widać tutaj, not financial advice. Ja niestety nie biorę odpowiedzialności za to, co się stanie z tymi tokenami, bo jakby nie patrzeć, to są cały czas tokeny, z tym, że są to po prostu stokenizowane akcje spółek, ETF-ów i tak dalej. Tutaj możecie sobie zbudować dużo większe portfolio. Ja będę się skupiał tylko na S&P 500. Więc dla pewności tutaj możecie sobie wkleić ten kontrakt, żeby kupić tego właściwego SPYX. Ja dzisiaj kupię akurat takie podwójne zakupy. Dajemy swap. Muszę tutaj włączyć mój portfel i wtedy zatwierdzam, potwierdzam na moim portfelu tego swapa. Dobrze, mamy to i teraz wchodzimy tutaj na tego lenda. Jak wejdziemy na tutaj już widać, że mamy informację, że możemy zdobyć kolejne X pointy za naszą pozycję, więc dajemy S&P pod zastaw i pożyczamy USDC, więc za pożyczkę konkretnie będziemy musieli zapłacić 0,6%. Możemy tutaj również pożyczyć USD, ale tego akurat nie chcę, po prostu chcę wziąć tego. No i teraz jeśli chciałbym tutaj dać wszystkie moje tokeny, nie mogę tutaj jeszcze przesunąć, nie wiem co jest. Dobra, daję depozyt. Zatwierdzam, potwierdzam tu na moim portfelu. Teraz zobaczymy, czy będziemy mogli wziąć jakąś pożyczkę. Dobra, depozyt mamy udany. Teraz widzę, że mi tu APY wzrosło do 0,7. No ale gdybym chciał pożyczyć, to dokładnie. Im więcej pożyczacie, tym musicie wiedzieć, że wasze ryzyko pożyczki, znaczy bycia zlikwidowanym, wzrasta. Maksymalnie można tutaj pożyczyć 75%. Więc gdyby tak się wydarzyło, jak Wam pokazywałem wcześniej na wykresie S&P 500. Gdyby ten ETF mocno poleciał na cenie, to po prostu Wasza pożyczka zostanie zlikwidowana. Więc ja dałbym sobie tutaj jeszcze jakiś mały margines błędu, to znaczy pożyczyłbym w sumie tą 100. Daję borrow, podpisuję na moim portfelu. Dobra, mamy to. Teraz na przykład dodatkowo możemy wrzucić USDC pod pożyczki właśnie, gdzie będziemy zarabiać 3,5%, ale ja będę jeszcze bardziej sprytniejszy, no. I za te $98, które pożyczyłem, kupię sobie kolejne akcje. Znowu tutaj zrobimy swapa, a nie wyświetla mi akurat. Dobra, chyba jest wszystko ok. I dopiero te, które pożyczam, wrzucam sobie tutaj na depozyt do tego Piggy Banka. Tutaj sobie zmieniam na S&P. S&P ma po prostu mnożnik tutaj razy 5. Tutaj mogę sobie wrzucić kolejną porcję. Daję depozyt, podpisuję również na moim portfelu. Transaction in progress. Ja mam tutaj już wszystko podpisane. Czasami na Solanie tak działa, nie działa. No mamy to. Dobra, więc teraz już mam tutaj zdeponowane prawie $300. I na Jupiterze to najlepiej jest wejść w portfolio. Tutaj mam w ogóle trochę więcej innych rzeczy, które możecie pamiętać z moich ostatnich farmingowych wideo na Solanie, które no tak wyszły raczej średnio, bym powiedział.
tutaj je wam podwieszę. Będzie główne wideo, a to drugie, które nagrałem później, jak już wychodziłem z pozycji, będziecie mogli znaleźć tutaj. Tak jak widać, tutaj na przykład wall poleciał minus 99, a tego tam nie było. Ale to były takie śmieszne obrazki, które wykupywaliśmy sobie tam na tablicy. Ja gdzieś tutaj wszedłem, znaczy w ten token, kupiłem sobie bilet jakiś w tym pociągu, ale tak jak widać nie wyszło to zbyt dobrze. Ale za to tablicę każdy już ma, także no nie wiem. Miał być tam mega hype, a wyszło jak zwykle. A i tutaj jest w ogóle airdrop do odebrania. Widziałem airdrop od Jupitera. Tutaj jak wejdziecie w rewards, to tutaj jest aktywny, jest miesiąc jeszcze do odebrania. Problem w tym, z tymi airdropami od Jupitera, jeśli stajkujecie jakieś tokeny, to jest to, że oni zwykle chcą, żebyście odbierali je przez ich wallet, a później dopiero włączają odbiór tego claima przez wasz własny portfel. No i ja, tak jak widać, używam tego backpacka, ponieważ jest on bardzo wygodny, jeśli chodzi o farming na DeFi. Są tam pokazane wszystkie pozycje. Akurat nie ma tej pokazanej z Piggy Bank. Ten Piggy Bank w ogóle nawet nie jest listowany na DeFi Lama, także radziłbym tam na spokojnie. No i to, co się dzieje ostatnio na DeFi, no to niestety musimy brać na poprawkę, ale wątpię, żeby taki Jupiter miał na przykład problemy. Zresztą ostatnio nawet widziałem, że podnieśli ten próg systemu gwarancyjnego, bo Jupiter ma coś takiego i tam chyba była kwota do $100,000, czy jakoś tak. Ale jeśli nie macie żadnych akcji ani ETF-ów, to wydaje mi się, że jest to fajna opcja do sfarmienia tutaj kilku protokołów. Oczywiście nie musicie iść full degenkę, tak jak ja, na ten Piggy Bank, chociaż nie wydaje mi się, żeby to był akurat jakiś bardzo taki skamerski projekt, chociaż na USDC oni płacą tutaj prawie 19%, a pamiętamy, gdzie płacili 18-19%. Hashtag Terra hashtag Anchor. A co ciekawe, w ogóle Anchor padł właśnie 4 lata temu wczoraj jakoś. Znaczy Luna ze $120 na 0,001. Także teraz poproszę o minutę ciszy, łapkę w górę, komentarz dla zasięgów. Dzięki wielkie za uwagę. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Siemanko, pozdrówki, yo!